Mamy do dyspozycji dwa silniki, bo mieliśmy kupione dwa samochody. I o ile liczyłem, jeden silnik praktycznie był kompletny, nawet ma gaźnik, który teraz jest zdemontowany, ale normalnie gaźnik do niego jest. To myślałem, że z nim nie będzie problemu, ale zobaczcie, jest taki problem z tym silnikiem, że jest taki, że stoi na dębowo. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Prawdopodobnie przyczynę udało mi się ustalić, ale to jeszcze sobie do tego zajrzymy, bo mimo, że był gaźnik, mimo, że była nawet pokrywa na filtrze powietrza, to samochód musiał stać bez maski. O tym mówiliśmy przy okazji wiązek, gdzie ta wiązka w komorze silnika była cała wypalona i to właśnie z tego samochodu. I woda przez tą pokrywę filtra, przez gaźnik dostała się do kolektora dolotowego i dostała się na ostatni cylinder, bo silnik w samochodzie jest zamontowany, jest lekko pochylony do tyłu. Więc skorodował ten cylinder, skorodował tłok, no i mamy teraz kłopot, że ten silnik się nie rusza. Dlatego obawiam się, że będzie pełny remont, ale żeby się o tym przekonać, no to rozbieram ten silnik, mierzymy wszystko i zobaczymy, co trzeba będzie wymienić, a co jeszcze z niego da się uratować. Takie elementy. To będzie tylko służyło jako wzór, bo zobaczcie, po tych 40 paru latach wszystkie te gumowe przewody są mniej więcej w takim stanie. Więc to jest wszystko śmietnik. Zostawiamy to na tym etapie, żeby tylko wiedzieć, jakiej długości nowe przewody będziemy dorabiali. W ogóle pomysł z tymi silnikami jest taki, że rozbieramy to wszystko. Najbardziej jak się da, dekompletujemy. I jak widzieliście, malowanie proszkowe, to przy elementach silnika nie chcę tego stosować. Znalazłem inną metodę, jakaś powierzchnia czy powłoka ceramiczna i chcę wypróbować tą metodę właśnie na silniku od Celiki, więc wszystkie elementy zewnętrzne będziemy czyścić i będziemy oddawać do nałożenia tej powłoki ceramicznej. Zobaczymy, co to za powłoka, bo no, bardzo odporna na temperaturę, odporna na olej, więc idealna do elementów silnika. To jest powłoka, która jest normalnie stosowana na zewnątrz, ale też można tą metodą nakładać powłoki nawet na tłoki. Więc zobaczymy, w jakim stanie my mamy te tłoki w tym silniku, czy będziemy kupowali nowe, czy nie. Może taką powłokę właśnie na tłoki też zastosujemy. Nigdy tego nie robiłem wcześniej, nie wiem o czym, jak ta powłoka jest nakładana, jaką metodą i tak dalej, więc to też będzie ciekawostka. Myślę, że z tymi elementami tam po prostu pojedziemy i zobaczymy. Charakterystyczne dla rynku amerykańskiego. Pompa powietrza. Rynek kalifornijski, chyba jeden z pierwszych na świecie, zaczął wymagać spełnienia różnych norm emisji spalin. I właśnie, żeby samochody, na przykład takie jak ten, z gaźnikiem, mogły mieć katalizator, no to sama zasada działania katalizatora polega na tym, że musi czasami on się w ten tlen napełnić, ale gaźnik nie jest w stanie w kółko zmieniać składu mieszanki z bogatej na ubogą i tak dalej, więc żeby katalizator tlen napełniać, pompowane jest powietrze w wydech. I właśnie do tego służy ten element jak pompa powietrza. No właśnie, i to są pierwsze oznaki problemów. Kolektor dolotowy z założenia nie powinien być zardzewiały wewnątrz. No niestety widać tak, na tym cylindrze woda, na tym cylindrze woda i na tym cylindrze woda, nie? Więc to jest na pewno przyczyna, dlaczego ten silnik jest zablokowany. Zobaczymy tylko, czy ta woda na pewno dotarła na wszystkie. Mam nadzieję, że tylko na ostatni. No ale to za chwilę. W tamtym silniku nie pamiętam, czy jest alternator. No dobra, zaraz zobaczymy, co z tego będzie w ogóle. No, to jest dobre. Proszę bardzo. To wróży, że to jeszcze będzie działało na pewno, spokojnie. Alternator na pewno do roboty, ale to później. Też ciekawostka, czujnik poziomu oleju. To niewiele Toyota nawet teraz ma to urządzenie.
więc ciekawe, że w tamtych latach już to było stosowane i pewnie była odpowiednia kontrolka na desce. Gdyby elektryka działała, to byśmy sobie może zobaczyli. Poduszkę też możemy sobie obejrzeć. No już widać, że nie jest za najlepiej, bo już są tutaj te spękania, więc jeżeli się uda dokupić nowe poduszki, to byłoby super. A jeżeli się nie uda, no to trudno. Jeszcze pewnie z 50 000 km wytrzyma, czyli dokładnie tyle, ile ten samochód nigdy nie zrobi. Teraz będą fajne rzeczy do rozbiórki, bo trzeba tą osłonę termiczną całą zdjąć. To też jest fajne, że... ale to jest standardowe już w miarę rozwiązanie. Ciepło z wydechu z kolektora. Przy tych zimnych dniach, rozruchach i tak dalej jest pobierane do filtra powietrza i zaraz potem do gaźnika, więc jest takie podgrzewanie wstępne. Właśnie wykorzystanie temperatury z tego kolektora. Oczywiście działa, jeżeli ta obudowa nie jest skorodowana, jest szczelna. W tym samochodzie jeszcze miało szansę działać. W innych, głównie tych z rynku europejskiego, jest tak, że to zostało, to jest tylko wspomnienie. Wszystko niestety skordowane, ale widzicie, nawet w 45-40-paroletnim samochodzie jestem w stanie poodkręcać śruby, które były przy wydechu. I to bez żadnego problemu. Trochę się boję, bo nie wiem, co tam znajdę. To są na pewno, nie wiem, może ktoś się zna, będzie wiedział, co to za roślinka. Ja nie mam pojęcia, ale było tego pełno w całym samochodzie. I uwaga, tokuje, więc nie dotykam do tego. Generalnie, jeżeli są znaki, że ktoś tutaj był, a kolektor na pewno był zdejmowany, no to możliwe, że coś było robione przy tym silniku. Nie chciałbym, żeby był robiony remont silnika, bo takie rzeczy jak na przykład rozwiercenie tulei cylindrowych na tłoki nadwymiarowe można zrobić najczęściej raz i później ten drugi szlif już rzadko jest możliwy do zrobienia. To samo z wałem. Jak już ten pierwszy szlif był zrobiony, to nie chciałbym akurat tutaj robić jakiegoś drugiego szlifu, robić jakichś nadstandardowych, grubych panewek i tak dalej, bo to jednak wszystko osłabia te materiały. Więc super by było, gdyby ten silnik się okazał w oryginale. Ale jak będzie, no to życie pokaże. No to jest ciekawe, bo to powietrze z tej pompy, ono nawet nie jest kierowane prosto gdzieś tutaj w ten wydech, w kolektor wydechowy, tylko takimi kanałami, takimi wypustkami, aż tam przy samym zaworze. To jest ciekawe, nie spotkałem się z tym wcześniej i będę musiał o tym trochę poczytać, bo nie wiem, o co w tym chodzi, że to musiało być aż kierowane tutaj. Te wypustki bardzo blisko zaworu wydechowego. Ciekawostka. Jak silny powiedział, to są świece i bardzo dobrze, nie pomylił się. Już część tych świecy wykręcałem, stąd wiedziałem, że będzie problem z... Nie to chciałem wykręcić, chciałem świecę wykręcić. Wiedziałem, że będzie problem z tymi cylindrami, bo przez świecę było widać problem już wstępnie. O, wyszedł nawet. Czy ma znaki? Nie wiem, czy ma znaki. O, jest, pewnie to jest znak odpowiedniego ustawienia. No i dobra. Tej wersji się będę trzymał, dopóki nie będę trzeba składać tego silnika. No i pięknie. O, tego się nie spodziewałem, że to będzie wszystko zardzewiałe. To raczej nie powinno być zardzewiałe. Wałek rozrządu najpiękniej wygląda. Już tutaj są pierwsze efekty. Skorodowane wszystko w cholerę. Ja pierdzielę. Dobra, silny, jedziemy do domu. Już straciłem motywację na ten silnik. Wołamy kogoś, kto się zajmuje odbiorem złomu. Z pocieszających rzeczy, to zobaczcie, jaki jest gruby łańcuch rozrządu. Co on ma za zadanie zrobić? Napędzić jeden wałek rozrządu i 8 zaworów. I jest mniej więcej takiej grubości. A zobaczcie, jak wyglądają łańcuchy we współczesnych silnikach, które muszą napędzić 16, 20 albo więcej zaworów i 2 wałki rozrządu. O,
Mniej więcej połowa łańcucha z tamtych lat. Tutaj jest dramat. Zobaczę w takim razie, jak wygląda ten drugi silnik, który z założenia uznałem, że jest w gorszym stanie. Zdejmę tam dekiel, bo on jest mniej kompletny. To w miarę powinno szybko pójść. Zajrzenie do tego silnika. O, widzicie, jest czysty, piękny. Zdejmiemy tą pokrywę zaworów i zobaczymy, czy coś z tego się uda uratować. O kurde. No to pięknie, zaskoczenie. Wszystko ładne. Uratowani. Rozrząd mamy. Zobaczcie, wałek rozrządu. O, dobra, nawet go nie dotykam śrubokrętem, bo jest taki ładny, że szkoda by było go zniszczyć. Pięknie tutaj wszystkie te krzywki są. Nic nie jest skorodowane. No dobra, to jesteśmy uratowani. Niewielkie ślady korozji, ale to jest w ogóle pomijalna sprawa. Tutaj coś na sprężynach zaworowych, ale to wszystko ładnie schodzi. Więc to jak najbardziej się przyda. No, super. To jest bardzo dobra wiadomość, bo w przeciwieństwie do tego, co tak naprawdę nadaje się tylko na złom, byśmy mieli problem. Dlatego właśnie warto kupować 2 samochody, jak chce się zrobić jeden. Albo 3, a nie jeden. Z jednego nigdy nie zrobicie jednego samochodu. Tak to niestety jest. Zobaczymy, co dalej z tym silnikiem, jak wygląda blok, jak wyglądają cylindry. Ściągam głowicę, mam nadzieję, że to pójdzie. A, to jest nawet ciekawe, bo mam serwisówkę do tego cudownego silnika i zaraz Wam pokażę, że jeżeli chodzi o odkręcanie, jeżeli chodzi o odkręcanie wszystkich tych dźwigienek zaworowych, to jest odpowiednia kolejność po skosie. 1, 2, 3, 4, dobra, będę wiedział standardowo. Ale jest to zaznaczone w manualu, więc warto czytać książki, zanim się przystępuje do pracy. Pocieszające jest to, że nie ma tutaj luzów zaworowych, chociaż to się będzie... Przynajmniej się odkręca, chociaż tyle. 2. Chyba idzie z gwintem tym aluminiowym. To się powinno ruszać razem z zaworami i znacznie lżej niż teraz. Pięknie. Nawet jest pomiar, czy nie są za luźne te dźwigienki, więc w naszym przypadku na pewno nie są za luźne. No dobra, wałek rozrządu. Dobra, odkręcimy miskę, bo to będzie walka bez sensu. I tak trzeba ją odkręcić i tak. Więc nie ma wyjścia. Obrócę ten silnik. Wyleję sobie tutaj wszystko, co jeszcze w nim zostało. Zobaczymy, co w nim zostało w ogóle. Ostatnio była woda zamiast oleju i to się pewnie nie zmieniło. Standardowo. Tak niedużo tego jest. Co tutaj się wydarzyło i ciekawe, czy ten czujnik poziomu. No właśnie, to kto miał kiedyś uszczelkę pod głowicą uszkodzoną, to wie, co oznacza ta emulsja. Woda, płyn chłodzący i olej. Tak to mniej więcej wygląda w tym silniku. Wstępne przewidywania są takie, że tutaj jest dobra góra tego silnika, a tu jest całkiem niezły dół. Zobaczymy jeszcze dół w tamtym, ale już widzę, że z tego też da się coś uratować, więc nie powinno być dramatu. Jedziemy dalej z tym, co mieliśmy zrobić. Po prostu te głowice jeszcze tak trzymają. No i jest on. Jest i ten nasz napinacz. Hydrauliczny, bez blokady nawet. Więc ten rozrząd pewnie potrafił zagrać. I jak był na zimno odpalany silnik. Ale to mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś o tym przekonamy. To ciekawe rozwiązanie, po co tutaj takie otworki 2. Wygląda to podejrzanie. No to chyba fabrycznie tak było. Mam nadzieję, że nikt nie nawiercił drugiego otworu pod śrubę od prowadnicy łańcucha rozrządu. Zobaczymy w drugim silniku. No, urwać ten rozrząd to już trzeba być naprawdę wybitnie zdolnym. I to się nazywało dożywotni łańcuch.
Piękna sprawa. Dobra, mamy ten nieszczęsny wałek. Jak mówiłem, nadaje się tylko na złom albo na przetop. Zresztą widać, że był nawet zużyty dosyć mocno. Chyba bardziej niż tamten. Tutaj widać na tych krzywkach jest trochę. Jest już mocno wypracowany. O, już to. No tak, dlatego po świecy widziałem problem na 4. cylindrze, bo zobaczcie, tutaj jest nawet cała komora spalania była do pełna zalana wodą. Ale widać, że wilgoć i na 3. i delikatnie na 2. też się pojawiła. A żeby udowodnić, że nie ściemniam, no to niestety tłoki wyglądają w ten sposób. 2. i 3. stoją na dębowo. Raczej będziemy chcieli tej głowicy nie używać. Choć sama głowica w sobie nie jest jakaś dramatyczna, zardzewiała i tak dalej. Tutaj też nie jest tak tragicznie. To na pewno wszystko jest do uratowania. Nie jest pęknięta nigdzie, nie zamarzła w Kalifornii, mam nadzieję, z tą wodą w środku, więc nie powinno być większego problemu. No, otwierają się. No, zawory się otwierają, więc nie ma dramatu. Tutaj to nie przykorodowało. Więc jest ok, dobra. Ta głowica ocenimy jeszcze 2. i będziemy decydowali, której użyć. Ale na tym etapie nie ma dramatu. Na pewno to jest do wywalenia. Cała ta klawiatura tak zwana, czyli te wszystkie dźwigienki, wałek rozrządu, to jest śmietnik. To, co spróbuję jeszcze odzyskać, o kurde, to jest wał. A powiedziałem o kurde, dlatego że muszę się dostać tutaj do tych śrub, żeby odkręcić całe te mocowanie uszczelnienia. Dobra, po co to robię? Robię to po to, żeby sprawdzić, w jakim stanie jest wał, bo to mnie najbardziej interesuje. Bo przydałby się jeden dobry wał. Będzie utrudniony dostęp do tych korbowodów niestety, bo jak już mówiłem wielokrotnie, nie da się odkręcić, obrócić wałem, no ale trudno, jakoś sobie będziemy musieli z tym spróbować poradzić. Zacznijmy od tłoka, który chodzi, pracuje. No i zobaczcie, super panewki są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Tutaj jakaś pojedyncza ryska, ale to pewnie spowodował ten gościu, który zostawił guzik w pompie wody. Może też zostawił coś, jak dolewał oleju. No ale ta ryska nie jest tragedią. Więc czop wału super. Tak naprawdę nawet nie trzeba by było go obrabiać. Zakładać nowe panewki i gotowe. No. Stopy pod korbowodami też nie zniszczone, nie wybite. Nie, no super, naprawdę. Bardzo dobrze. I chyba nawet panewka jest nie nadwymiarowa, więc jest nadzieja, że szlifu nie było. Bo najczęściej na nadwymiarowych jest po prostu tutaj napisane 0,25. A to tego oznaczenia nie mają. Więc elegancko. Dobry znak. Zobaczymy, jak będzie dalej. No, pierwszy to samo. Bardzo ładnie. Nic się nie dzieje. Wszystko super. Nie mam wyjścia. Muszę odkręcić wał po prostu. Nie będę z tym się szarpał. Dlatego, że nie chciałbym poniszczyć tych czopów, które są naprawdę w bardzo przyzwoitym stanie. Więc te pokrywy mam luźne. Mam nadzieję, że uda mi się je zdjąć razem z wałem. Odkręcę główne i będziemy wiedzieli, co dalej. To zrobimy fotę tego, żeby wiedzieć. To jest akurat ważne, żeby tego nie pomylić. Bo pewnie te 5 osób, które ogląda tą serię, będzie wiedziało, że nie można tych podpór zamieniać ani miejscami, ani obracać, bo wał, znaczy łoża pod wał obrabiane są jednym narzędziem. W momencie, kiedy te wszystkie półpanewki, te czopy są skręcone we właściwych pozycjach, więc jak to zamienicie, no to automatycznie spowodujecie, że nie da się obrócić wału. To pierwszy sygnał po skręceniu, nie da się obrócić wałem, coś poszło nie tak przy składaniu.
No i super. I tutaj też nie ma żadnego rozczarowania. Słuchajcie, to jest w takim stanie, że tak naprawdę można umyć to wszystko, wlać świeży olej i składać i będzie dobrze. O, druga. A tutaj się już coś powoli zaczyna pojawiać, bo mam wrażenie, o, tutaj coś się wydarzyło. Ta jest tutaj przytarta, tak jakby woda poszła, albo coś się wydarzyło na tej panewce. Wał też, wał jest skorodowany i tutaj już chwyciła woda. I to już na pewno powoduje, że trzeba będzie ten wał obrabiać, o ile się da go jeszcze obrabiać, bo zobaczymy co będzie na następnych, które się nie chcą ruszyć. No właśnie, tak jak mówiłem, na tym, na czwartym, pierwszy, drugi, trzeci, na czwartym użyskowaniu już ewidentnie była woda i tutaj panewka ma ślady korozji, a wał na pewno jest skorodowany, więc już jest, zaczyna się. No też widać ślady wody. Nawet tutaj, o, to jest skorodowane i już podciekało pod panewkę i skorodował wał. No wychodź. No tak, na tych półpierścieniach niestety złapał korozję tutaj i ten boczny też i na nich też to widać. Także i panewka i wał, o, tutaj jest skorodowane. Nie? Także woda nie jest przyjacielem silnika. No takiej upartej to, o, dawno już nie spotkałem. Jest i trzeci, nie najgorszy. To zaraz będziemy składać skorbami. Ja pierniczę, jaki to jest wał pancerny. Że to by mogło chyba z 1000 koni przenieść. Tylko szkoda, że jest skorodowany, ale nie ma tragedii. Jest korozja, wiadomo. Myślę, że na pierwszy szlif, na te 0,25 on spokojnie wyda, więc zobaczymy, w jakim stanie jest wał w drugim silniku. Ale nawet jakby był w tamtym słaby, to ten jeszcze uratujemy. O, ten tu stoi dobrze. No to jest na pewno do roboty, to nie może być tak sztywno. Gdzieś przykorodował na stworzniu. Generalnie powinno być tak, że tutaj ten nabity znak powinien być też pokrywać się z tą drugą stroną. A tak nie jest. Więc możliwe, że ktoś tu był. No tak, tutaj to nic nie pasuje, nie? Do siebie. No to ciekawe jest, ciekawostka. To jest chyba najbardziej prawdopodobna wersja, jeżeli chodzi o te tłoki. Pamiętacie, jak mówiłem, że zamiana tych elementów miejscami i obrócenie może spowodować, że wał się nie będzie obracał. No i tutaj właśnie mam podejrzenia, że coś takiego miało miejsce, bo jak sobie powyjmowałem te wszystkie na korbowodach już elementy, no to powiem Wam, że to słabo pasuje. Słabeńko. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten chyba tutaj był. Tak wstępnie oczywiście. Jak to poznać? Bardzo prosto. Dlatego, że tutaj są nabijane różne znaki na połączeniu tych dwóch elementów. Więc jak je składacie, to ten znak musi pasować. Tu mamy N, więc to widać, że był w tym miejscu. No, tutaj to mamy już dobrze, bo tutaj to się prawie nic nie rusza. I dlatego te panewki są prawdopodobnie dlatego, że ktoś pozamieniał. Te panewki są w taki dziwny sposób zużyte. Na niektórych w ogóle nie było widać za bardzo zużycia, a ta na przykład jest bardzo mocno wyślizgana. To może być przyczyna, że było za ciasno, dlatego że nie pasowały te pokrywy na korbowód. Ja nie wiem, czy ktoś ma na to jakiś pomysł. Piszcie w komentarzach, jak to się robi. I tak napiszecie w komentarzach: ty debilu, jak można młotkiem w tłok walić. No i tego właśnie potrzebował. Dobrze, że napisaliście w komentarzach, jak Wy to robicie na co dzień. No tak, przy tej ilości korozji w ogóle tutaj powstał taki próg, przez który no, nie ma możliwości się przebić.
z trzeciej strony. Nie chciałbym też tego jakoś na siłę rozszlifowywać czymś, dlatego że może ten blok jeszcze da się uratować i na przykład rozwiercenie go na 0,5, założenie tłoków 0,5 spowoduje, że to wszystko będzie działało. No, wszystko kwestia tego, jak głębokie są te wrzery, no, ale jak zacznę mechanicznie to usuwać, to na pewno zniszczę to do końca. Piękna sprawa. Taki sam próg, ona tylko trochę większy. Tutaj jest taka warstwa korozji, elegancko czuć pod palcem, że naprawdę będzie ciężko, żeby ten tłok przebić w tą stronę. Nie, wbrew pozorom nie robię śladów honowania na cylindrach. Spróbuję wyjąć tłok. No nie ma dramatu. Jakieś to efekty przynosi. Zwycięstwo, przynajmniej na jednym. Jakby ktoś potrzebował tłoka do cyliki ERA29, proszę bardzo. Lekko zniszczony. Oczywiście przeze mnie i przez moją głupotę i niewiedzę, ponieważ właśnie tutaj zostało ścięte zabezpieczenie, ale i tak ten tłok był śmietnikiem, więc w sumie nie będę z tego powodu jakoś płakał. Tada. No dobra, nie było tak źle, myślałem, że będzie gorzej. Śmietnik, korbowód, śmietnik, wszystko śmietnik. W takim stanie jak to jest, ta korba to jest w ogóle jakaś zgięta? Chyba nie, niemożliwe, że miałem teraz takiego. Śmietnik. Ślady honowania jeszcze na nim są. Widać, że nie popracował za dużo. Progu pod palcem w ogóle nie czuć. W ogóle albo te silniki są niezniszczalne, albo ten samochód ma bardzo mały przebieg, albo był remontowany, co może wskazywać też pomylenie tych wszystkich pokryw. I wtedy gorzej, bo pewnie z tego nic nie użyjemy. Zobaczcie, jaka jest różnica w konstrukcji, w ogóle średnice tych łożyskowań, tłok, korbowód sam w sobie. To jest z silnika 1.8, czyli nie taka znowu dużo większa pojemność niż to. I ten silnik miał 140 parę koni, więc chyba nawet więcej niż ten. A zobaczcie, ile są mniejsze i lżejsze te wszystkie materiały. Tłok waży połowę tego, co ten. Nie? Dobra, co my robimy? Żeby sprawdzić, w jakim stanie ten blok jest, to mniej więcej widzieliście, skorodowane bardzo mocno trzeci i czwarty cylinder. Czy to się nadaje do szlifu, tego jeszcze nie wiem, ale jedyne co mogę sprawdzić, to czy już wcześniej ten blok nie był obrabiany, czy ma średnicę nominalną tych cylindrów. Jeżeli ma, to przynajmniej warto wieźć to do kogoś, kto zna się na obróbce i sprawdzi, czy można jeszcze to uratować. Więc tą średnicę cylindrów zmierzę, jak tylko znajdę, jaka ona powinna być. Średnica cylindrów standard między 88,5 a 88,53. Ponieważ trzyma standard nominalny, średnicę, więc możemy użyć tłoków naprawczych, czyli o średnicy o pół mm większej, rozwiercić to o pół mm, zrobić nowe ślady honowania i wtedy powinno wszystko działać. Pod warunkiem, że te wrzery korozyjne nie są głębsze niż 0,25 mm, no bo na średnicy musimy pół millimetra uratować. Oczywiście możliwe, że do tego silnika będą tłoki o milimetr większej średnicy, wtedy by było jeszcze łatwiej. No ale to dopiero zobaczymy, jeżeli chodzi o dostępność części. To samo zrobimy z wałem, mimo tego, że on jest skorodowany w niektórych miejscach, tak jak tutaj, o, widać te czarne platy, to jest korozja. I tego będzie więcej, więc na pewno trzeba by było ten wał oddać do szlifu. Ale zobaczymy, czy on oczywiście już wcześniej szlifowany nie był. No i tak samo zmierzymy sobie średnicę tych czopów korbowodowych i głównych i będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Czy można to jeszcze obrabiać, czy już ktoś to obrabiał i raczej szukamy innego wału. Bardzo małe luzy na tym między tłokiem a cylindrem, bo tylko między 3 a 5 mm. Normalnie w silnikach takich troszkę mocniejszych, no to albo na przykład z kutymi tłokami to się robi luzy 1/10,
a tutaj jest maksymalnie 500, więc dosyć ciasny ten silnik. Dobra, korbowody między 52,99 a 53, czyli niezłą mieli tolerancję. Tego się z tym jeszcze nie spotkałem. 1/100 tolerancji tylko jeżeli chodzi o średnicę czopów korbowodowych. Teraz to tam się, nie wiem, panewki dobiera z różnymi grubościami, w zależności od tego, co tam producentowi wyszło. A tutaj, proszę bardzo, no i będzie zwycięstwo. Jest 52,99. Czyli jest idealnie standardowa średnica. Super, dobra. Wał jest jednak uratowany, przynajmniej jeżeli chodzi o te czopy korbowodowe. Nic nie było robione, jest standard, jest oryginał. Możemy to szukać grubszych panewek i to sobie szlifować. Dobra, to podsumowując, blok mamy w nominale, wał mamy w nominale, więc mamy otwartą drogę do tego, żeby mimo tej korozji to naprawiać. Możemy przeszlifować blok, możemy przeszlifować wał, założyć grubsze panewki i wszystko powinno być ok. Także to jest jeszcze wszystko do uratowania. Dobra, to teraz ciekawy moment, bo zaraz zobaczymy, ile wody dostało się do tego silnika. Więc na szybko ściągam głowicę. Tutaj jeszcze z jakąś rureczką. O kurwa, że tak powiem dyplomatycznie. Trochę jednak jest czekolady. No to jak w tamtym 2 trzeba było robić, to w tym trzeba robić 4. I walić młotkiem we wszystkie 4, żeby w ogóle coś zrobić. Ciekawe jest to, że chyba ktoś tutaj był, bo zielony, nie zielony, niebieski, nie jestem daltonistą, niebieski silikon, zobaczcie, na kolektorze dolotowym. No i trochę podejrzanie wyglądający czerwony silikon. Nie wiem, czy to jest z oryginalnej uszczelki pod głowicą, chyba nie. Sporo tego czerwonego silikonu pod głowicą, więc ktoś tu był. Co jest jeszcze w tym bloku kuszące, żeby go uratować, to jest blok, który pochodzi z tego nadwozia odbudowanego. I warto by było mieć numer silnika zgodny z numerem VIN. Więc muszę się nad tym jeszcze chwilę zastanowić. Zobaczę, jak wygląda wał i reszta tego bloku i czy uda się go uratować, bo jeżeli jest w nominale i nie jest źle, to spróbujemy uratować ten, żeby mieć zgodność numeru silnika z numerem nadwozia. Jeżeli się nie da, trudno, odpuszczamy, ratujemy tamten blok. Także jeszcze chwila pracy i to wszystko nam się wyjaśni. Trochę się boję. Pająk przeżył amerykański. Co mnie trochę martwi, to ten silikon na smoku. O, to nie jest silikon. O kurde, to jest coś metalowego. No nieładnie. Szału nie ma. Ale dramatu też jakiegoś wielkiego nie ma. Zaraz odkręcimy sobie parę rzeczy i zobaczymy. Też jest ten, widzisz, blok pokorodowany, wał pokorodowany. Tak sobie to wszystko wygląda. Zastanawia, bo normalnie na panewkach nie powinno być luzu. No nie jest chyba za duży. Nie tam, robi się tam 100 czy 2. Znalazł się uważa. Tak, no niepotrzebnie zupełnie. Ale to na 4. cylindrze to rzadko się spotyka, żeby jak ktoś jeździ z niskim poziomem oleju, to żeby tutaj nie zatarł panewki, więc dobrze, zaraz zobaczymy. No to jest ładne, tylko zatarte. Tutaj będziemy zaraz oglądali. No już ma całą tą powłokę zużytą i któraś z tych panewek jest zatarta, bo tutaj widać na tym, że już są takie wyżłobienia zniszczona jest powierzchnia tej panewki, więc co prawda jeszcze może na tym cylindrze ona nie jest zatarta, ale podejrzewam, że na tym pewnie nie ma tej panewki i opiłki poszły w układ olejenia i wszystkie elementy, które miały styczność z olejem, są zniszczone, więc jakby powoli tracę nadzieję, że ten wał, o, to widać już tutaj w tym kanale i tutaj są opiłki, nie? I tutaj też w tym otworku są opiłki, czyli już tutaj, gdzie był olej, te opiłki z tym olejem sobie wędrowały. Odkładam, żeby potem nie było, że ja pomyliłem te.
Tak, już tutaj widzimy wstępnie, że są opiłki metalu. One poszły w cały ten układ olejowy. Tutaj jest taka głęboka rysa na tej panewce, to znaczy, że jakiś grubszy opiłek poszedł pod panewkę, pod wał i dlatego mamy też porysowany wał. Tak jak tamte czopy były w miarę gładkie, tak tutaj już widać wyraźne rysy wzdłużne, więc on był z opiłkami oleju na pewno pracował. A przyczyna chyba jest, obstawiam, że jest tutaj, jak uda się to rozebrać. Normalnie to uderzysz lekko w tą śrubę, tłok się opuści i wiesz, i panewka ci zostaje, tak? Ale to nie jest normalnie, bo to jest Celica z 77 roku, więc dla niej to jest normalnie. Dobra, to żeby tego nie weryfikować, sprawdzę jeszcze podpory główne, ale raczej już wiem, że z tego nie będzie z tego za dużo do odzyskania. Góra z tego silnika, dół z tamtego, blok, jeszcze zobaczymy. To w sumie z dwóch tych silników myślę, że bez problemu uda się poskładać jeden sprawny. No i to jest dokładnie taka sama sytuacja jak w przypadku korbowodowych. Też te opiłki, które tutaj widać, zniszczyły panewki, więc przytarty był ten silnik. Szkoda, że nie możemy tamtej panewki wyjąć, bo tam mamy przyczynę tego problemu. Czyli prawdopodobnie jeżdżony był z niskim poziomem oleju, no bo najczęstszym objawem jest to, że jak gdzieś olej ucieknie spod smoka, złapie powietrze, to na czwarty korbowód jest oddalony najbardziej od pompy. Tam spada ciśnienie i panewka się przyciera. Dobra, powalczyłem chwilę i chyba się uda odkleić. O, udało się odkleić. No właśnie. Jak się zastanawialiście, jak wygląda zatarty silnik, to jest to idealny przykład zatartego silnika, bo panewka z tego korbowodu normalnie powinna wyglądać tak, nawet trochę lepiej niż tak. Zobaczcie, co z niej zostało. Ciekawe, czy ona się w ogóle odklei od wału. No raczej się nie chce odkleić od wału nawet, widzicie? Ona tutaj się zaczyna. O. I tu jest przytarta do wału. To jest złom. W tym wale prawdopodobnie nie ma takich problemów, ale generalnie jest tak, jeżeli zaciera się na jednym korbowodzie wał, szczególnie na wysokich obrotach, to potrafi dojść do skręcenia tego wału, więc wtedy on nie trzyma osiowości. To jest jeszcze kolejny problem, no ale tego już nie będziemy tutaj weryfikować. Dopiero jak będziemy oddawali jakiś wał do szlifu, to wtedy możemy poprosić o pomiar. Zawsze jest wykonywany pomiar osiowości przed obróbką takiego wału i wtedy wiadomo, czy ten wał był skrzywiony, czy nie. Ten wał jest mega pancerny, więc prawdopodobnie skrzywiony nie został, no ale nie wiadomo, na pewno trzeba by było to sprawdzić. No dobra, zostawiamy to tak, podsumowując, rozbiorę sobie to jeszcze, jak trochę odpocznę i ochłonę. Spróbuję zmierzyć ten blok, zobaczyć, czy ten blok w ogóle ma szansę na to, żeby go obrobić. Jeżeli nie, to będziemy obrabiać tamten blok, bo tam nie powinno być problemu. Wał na pewno nie, bo nawet nie warto sprawdzać, czy da się go uratować, czy nie. Tamten jest w niezłym stanie. Korbowody pewnie wykorzystamy te same. Tłoki na pewno nowe, pierścienie nowe, panewki wiadomo nowe po całej tej obróbce. Muszę poczytać temat łańcuchów rozrządu, czy one w ogóle się zużywają, czy warto je wymieniać i poszukam też procedury pomiaru wyciągnięcia tego łańcucha, jeżeli taka w ogóle istnieje, to sprawdzimy sobie, w jakim stanie te łańcuchy rozrządu są. Komplet uszczelek na pewno, pełna obróbka głowicy. No i tyle. No. I będziemy ten silnik składać, ale zanim go będziemy składać, to jeszcze nie chciałbym, żeby wyglądał tak jak tutaj, taki skorodowany, brzydki i tak dalej. Oddamy go do firmy, która zajmuje się nakładaniem powłok, podobno powłok ceramicznych, bardzo cienkich i bardzo odpornych. Ale o tym to już później, jak wszystkie te elementy zostaną przygotowane do tego, żeby te powłoki nałożyć. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.